Cześć, zapraszam Was na film przygotowany do zestawu startowego. Czyli jeżeli podoba Wam się dokładnie ta praca, dokładnie te 3 bombeczki, to pod wideo znajdziecie link do zestawu startowego i jeżeli go kupicie, to zrobicie dzięki niemu identyczną pracę. A tym razem bombki świąteczne z pazurem, czyli z dodatkiem czerwieni. Choć jeżeli sam pomysł Wam się podoba, ale kolorystyka nie, to czerwony możecie zastąpić na przykład zielonym albo bordowym. W zestawie znajdziecie papier ryżowy z 6 obrazkami i pasujące medaliony 3 sztuki. Klej z brokatem i werniksem, czerwoną farbę, pędzelek oraz złotą konturówkę. Organzy oraz frędzle do zrobienia chwosta. Nie ma na co czekać, lecimy. Zaczynamy od wycięcia obrazków. 6 obrazków, czyli każda bombka będzie ozdobiona z obu stron. Jeżeli powierzchnia jest wypukła, to płaskich obrazków na nią ładnie nie da się nalepić. Zobaczcie, jakie brzydkie zmarszczki i zagniecenia wyjdą nam z każdej strony. Żeby obrazek ładnie siadł na wypukłość, trzeba go ponadrywać. Rozerwania robimy w 5-6 miejscach, to wystarczy. Oczywiście miejsca na darć wybieramy tak, żeby nie zaszkodziły rycinie, czyli głównie, żeby niechcący nie przedrzeć buzi dziewczyn, które występują na obrazkach. A teraz przyda się klej oraz pędzel. Uwaga, ważna informacja, kleju nakładamy dość dużo, a na środku za dużo. Dzięki temu klej nie chwyci nam od razu i jeszcze przez chwilę będziemy mogli przesuwać obrazkiem po bombce, szukając idealnego miejsca do przyklejenia. Gdy widzę, że obrazek jest już usytuowany dokładnie na środku, mogę przyklejać. Obrazek jest podarty, powstały nam skrzydełka i przyklejam je po kolei, żeby tworzyły się zakładki, a nie zmarszczki. Jeżeli w tej chwili podczas przyklejania wygląda to trochę nieelegancko, to nie szkodzi, za chwilę klej wyschnie, troszkę dodamy konturówki i naprawdę nie będzie tych naddarć widać. Klej ma mleczny kolor, a po wyschnięciu staje się przeźroczysty i dopiero jak wyschnie jedna strona, przyklejam drugą. Klej z brokatem wysechł, więc zabieramy się za czerwoną farbę. Pędzelkiem starałem się idealnie objechać obrazek, ale nie musi być mega perfekcyjnie, bo i tak na połączeniu papieru ryżowego i farby polecimy konturówką. Malujemy bezpośrednio na plastiku. Po pierwszym przelocie farbą powierzchnia wygląda tak, ale po pomalowaniu drugi raz już wszystko wygląda bardzo ładnie. To jest wykołaczka, obcinam jej sam czubeczek i będę robiła kropeczki. Często gdy dobieramy farbę do obrazka, bardzo trudno znaleźć jest taki kolor, który pasuje nam w punkt. I w tym wypadku czerwień, którą wybrałam do pracy, także nie jest spasowana idealnie, ale to nie problem. Wystarczy owoce głogu przemalować na ten sam kolor, którym robiliśmy brzegi i to wszystko wygląda super. W zestawie oczywiście otrzymacie nową konturówkę, ale pozwólcie, że do tej pracy użyję swojej starej. 3 bombki i 3 pomysły na wykończenie boków. Pierwszy, najprostszy, ale według mnie całkiem fajny. Żeby powstał taki łańcuszek, wystarczy wycisnąć kropelkę i ją delikatnie rozciągnąć. Film sobie leci, a ja opowiadam. Jeżeli podobają Wam się prace z użyciem konturówki, ale troszkę Wam to nie wychodzi, nie macie pewności jak się za to zabrać, to zrobiłam dla Was specjalny film właśnie o tym, jak pracować konturówką. Od czego zacząć, jakie kształty i ruchy ręką warto ćwiczyć i jak zrobić, żeby zawijasy wychodziły bardzo ładnie i lekko. Konturówka, którą dostaniecie w zestawie, wystarczy na wykonanie wszystkich ćwiczeń, które polecam wykonać w filmie oraz zrobienie bombek, tych 3 oraz wielu następnych. Czerwona farba oraz klej z brokatem także wystarczą na wykonanie wielu kolejnych bombek, więc jeżeli chcecie zrobić większy zestaw, wystarczy dokupić papier ryżowy oraz bombki. Szlaczek, który teraz maluję, jest bardzo podobny do tego, który wykonywałam na pierwszej bombce. Właściwie ten sam ruch, tylko ułożony w choineczkę. Warto pamiętać, że konturówka podczas schnięcia odrobinę siada, czyli zwiększa swoją powierzchnię. Dlatego wzorów nie warto robić za gęsto, bo mogą się ze sobą pozlewać. A ostatni pomysł na wykończenie brzegów to zawijasy. W
filmie, o którym już wspominałam, czyli o pracy z konturówką, opowiadam, dlaczego te zawijasy robię od ręki i nigdy ich nie szkicuję. I jeszcze jedna dobra rada. Jeżeli nigdy nie pracowaliście z konturówką, to nie zaczynajcie od bombek ani jajek. Pierwsze próby i ćwiczenia zawsze wykonujcie na płaskiej powierzchni, bo wszelkie wypukłości to zawsze jest dodatkowe utrudnienie, a przecież nie o to chodzi, żeby się na początku zniechęcić. Żeby wszystko do siebie bardzo fajnie pasowało, podobnie jak z farbą, postępujemy z konturówką, czyli na obrazku dodajemy troszkę złotych kropeczek. Gdy szlaczki i kropki dokładnie wyschną, wracamy do ozdabiania boków. I znowu ważna informacja, żeby Was nie kusiło malować tych boków wcześniej, bo jak znam życie, to włożymy palucha w niedoschniętą konturówkę i będzie pasztet. Niby człowiek pamięta, niby uważa, a potem palucha wkłada i cały szlaczek rozmazany. No i w tym ozdabianiu boków to już żadnej finezji nie ma. Na pierwszej bombce kropeczki, a na drugiej 3 kropeczki. I może tego nie widać, ale ja przemyślałam, gdzie są pojedyncze, a gdzie potrójne. Ta bombka ma prostszy szlaczek, więc tutaj lecę po 3 kropeczki, a poprzednia miała troszkę bardziej skomplikowany, dlatego kropeczki były pojedyncze, czyli prostsze. Kończymy, zostawiamy do wyschnięcia i bierzemy się za chwosty. W zestawie znajduje się pół metra takich frędzli. Uwielbiam sama robić frędzle, bo mogę je zrobić tak, żeby mi idealnie pasowały do pracy. I dlatego o frędzlach też zrobiłam specjalny film. I oczywiście podlinkuję Wam go pod tym wideo. Frędzle mają połączone końcówki. Obcinam je, a potem zaczynam farbowanie. Jak widzicie, do farbowania używam rozwodnionej konturówki. Trzeba ją troszkę rozwodnić, bo inaczej usztywni nam frędzelki. A tak po wyschnięciu są fajne i sypkie. Jeżeli końcówki Wam się troszkę postrzępią, to po prostu trzeba je przyciąć. Frędzle przerobić na chwosta to bardzo prosta sprawa. Po prostu sklejamy klejem na gorąco, zwijamy w rulonik i właściwie chwost gotowy. Podczas zwijania zwróćcie uwagę, żeby środek frędzla zapadał się do środka. Wtedy dużo łatwiej będzie go przykleić do bombki. A jeżeli macie ochotę, to można go jeszcze ozdobić konturówką. A chwościk po prostu przylepiam do bombki klejem na gorąco. Wkładam końcówkę i teraz do niej dowiążę organzę. Żeby kokardki wyglądały idealnie, zawiązuję je osobno, a potem doklejam. Zobaczcie, zawiązuję w ten sposób. Formuję, przycinam, doklejam i one wtedy wyglądają zawsze idealnie. A bombeczki wykonane zgodnie z tą instrukcją powinny wyglądać tak. Powinny, ale nie muszą, bo to Wasze bombki i jeżeli macie ochotę zrobić je trochę inaczej, to oczywiście, że można. Pod filmem, jak już wspominałam na początku, znajdziecie link do całego zestawu startowego, ale także pozostawiam linki do pojedynczych produktów, których używałam w filmie, bo jeżeli nie potrzebujecie całego zestawu, to można kupić te wszystkie elementy pojedynczo. I to już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę. Jeżeli uda Wam się zrobić takie bombki, to koniecznie się nimi pochwalcie na naszej grupie na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.